uwaga, uwaga, zaskoczę. Tym razem nie będę opowiadał o bogactwie globalnym. Co więcej, tym razem nie będę opowiadał nawet o bogactwie kontynentalnym. Ten przypadek to jedynie bogactwo regionalne. Przy czym nie wiem, czy można mówić jedynie, ponieważ ta część Europy budzi skojarzenia, które zdecydowanie nie mają związku z dobrobytem. Najbogatszy kraj byłej Jugosławii, najbogatsze państwo Słowian – Słowenia. Ten świat jest nasz. Odcinek 14. Słowenia. Najbogatsze państwo Słowian. Zanim opowiem o tym, jak to się stało, że to właśnie Słoweńcy tworzą najbogatsze społeczeństwo byłej Jugosławii, kilka słów o tym, kim właściwie ci Słoweńcy są. Przede wszystkim nas, Polaków, nie łączy z nimi taka bliskość jak na przykład ze Słowakami czy Czechami. Wiele osób błędnie dedukuje na zasadzie Polacy, Słowacy, Słoweńcy, czyli de facto jedna rodzina. No nie, Polacy to Słowianie zachodni, a Słoweńcy Słowianie południowi. Ten podział trwa już od kilkunastu wieków, kiedy to na skutek najazdów, wojen czy zawirowań politycznych Słowianie zostali od siebie ostatecznie geograficznie odseparowani. Natomiast to, co łączy nas ze Słoweńcami, to fakt, iż pomimo wschodniego rodowodu ostatecznie zwróciliśmy się ku zachodowi. Słoweńcy, podobnie jak Polacy, są na przykład rzymskimi katolikami. Na nas bardzo bezpośredni wpływ mieli Czesi, natomiast Słoweńcy cały czas byli pod wpływem Franków, Niemców czy Włochów. Słowiańscy przodkowie dzisiejszych Słoweńców zaczęli się tu osiedlać w połowie VI wieku. Jak wiadomo, historia pochodzenia Słowian jest bardzo mglista. Nie sposób precyzyjnie określić naszej kolebki. Najczęściej przyjmuje się, że wędrówka Słowian w kierunkach południowym i zachodnim rozpoczęła się z obszaru szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Szereg najazdów różnych plemion doprowadził do wspomnianego wyodrębnienia się Słowian południowych. Na przełomie X i XI wieku ten podział został utrwalony przez najazd Węgrów i założenie przez nich państwa. W tym czasie stopniowo stabilizowała się sytuacja polityczna w Europie. Obszar dzisiejszej Słowenii wpadł wtedy w orbitę wpływów germańskich i pozostał w niej w zasadzie aż do XX wieku. Najpierw rządziło tu Królestwo Franków, a później Cesarstwo Niemieckie. W końcu w XV wieku formująca się Austria wchłonęła ten obszar. Jak wiemy z historii, ten niewielki alpejski kraj ostatecznie przekształcił się w potężne cesarstwo austro-węgierskie pod berłem Habsburgów. I to właśnie w tym państwie aż do 1918 roku niemal nieprzerwanie mieszkali Słoweńcy. Wyjątek stanowiło jedynie kilka lat panowania Napoleona Bonaparte. Warto zauważyć, że Polacy mieszkający w Galicji byli wtedy współobywatelami Słoweńców. XIX-wieczna wiosna ludów nie ominęła Słowenii. To właśnie wtedy, w kontrze do obcych wpływów, Słoweńcy zaczęli podkreślać swoją odrębność. Mieli przecież własny język i rodzime tradycje. Tym samym, podobnie jak w przypadku wielu innych narodów, to właśnie XIX wiek można wskazać jako czas intensywnego kształtowania się ich tożsamości narodowej. Słoweńcy, podobnie jak część pozostałych narodów tworzących Austro-Węgry, pozostali pod panowaniem Habsburgów aż do 1918 roku. Porażka cesarstwa w Wielkiej Wojnie doprowadziła do ogromnych zmian w regionie. Chociaż Słowenia ogłosiła wtedy niepodległość, to zrobiła to w ramach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli powstającego Państwa Południowych Słowian. Wstąpienie Słoweńców do struktur Jugosławii było dla nich przełomowym momentem. Po raz pierwszy udało im się stworzyć spójny, poważny byt polityczny. Co prawda zależny od władzy centralnej, ale jako że była to federacja, kraje związkowe miały sporo swobody. Słoweńcy od początku dążyli do niezależności. Członkiem Jugosławii zostali niejako z konieczności, ponieważ wciąż byli za słabi na niepodległość. Warto też dodać, że było to dla nich trochę rozczarowujące. Tutaj były spore tendencje do samostanowienia, natomiast Belgrad konsekwentnie dążył do centralizacji. I takie wewnętrzne przepychanki polityczne trwały aż do 1941 roku. Po nieco ponad 2 dekadach istnienia Królestwo Jugosławii zniknęło z mapy Europy. Państwo podzielono pomiędzy jego sąsiadów. Słowenia na swoje nieszczęście niemal w całości została wcielona w skład III Rzeszy.
Ta aneksja była bezpośrednio związana z historią ziem słoweńskich. Większość obszaru Słowenii to region Dolnej Styrii, czyli obszar, który nazistowscy ideolodzy uważali za rdzennie niemiecki. Sam Adolf Hitler otwarcie zachęcał do ponownego uczynienia tej ziemi niemiecką. Odbył również wizytę w mieście Maribor, gdzie przedstawiciele lokalnej mniejszości urządzili mu huczne przyjęcie na zamku. Rozpoczął się tragiczny okres prześladowań Słoweńców. Patriotów mordowano, masowo wywożono do obozów koncentracyjnych, a także deportowano do sąsiedniego państwa chorwackiego. Celem okupantów była całkowita germanizacja Dolnej Styrii. Te działania Niemców doprowadziły do powstania słoweńskiego ruchu oporu. Lokalna partyzantka była wyjątkowo aktywna. Przez cały okres wojny regularnie przeprowadzała udane akcje dywersyjne, wywiadowcze i zbrojne. Kolaborantów i zdrajców bezwzględnie likwidowano. Padająca pod ciosami sprzymierzonych i zmagająca się z jugosłowiańskimi powstańcami III Rzesza poniosła klęskę również tutaj, ostatecznie opuszczając ten region. Warto podkreślić, że w trakcie II wojny światowej Jugosławia była jedynym okupowanym państwem Europy, które wyzwoliło się samo, to znaczy bez wsparcia obcych armii. W 1945 roku Jugosławia odrodziła się jako SFRJ, czyli Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii. Na czele państwa stanął działacz polityczno-słoweńsko-chorwackim pochodzeniu, bohater jugosłowiańskiej partyzantki Josip Broz, szerzej znany jako Tito. To on był jednym z najważniejszych organizatorów zbrojnego ruchu oporu i to jemu przypisuje się największe zasługi w wyzwoleniu Jugosławii. Tito był doprawdy barwną postacią. Warto wspomnieć, że jego przydomek rzekomo wziął się z charakterystycznego stylu wydawania przez niego poleceń. W skrócie, z jego ust usłyszeć można było głównie rozkazy Tito, a Tito. I tak już zostało. Znany z twardej ręki i surowego stylu rządzenia, słynął z umiejętności prowadzenia znakomitej polityki międzynarodowej i dyplomatycznego talentu do ustanawiania dobrych stosunków z innymi krajami i, co równie ważne, ich przywódcami. Z drugiej strony należy pamiętać, że choć przez jednych uwielbiany, to przez drugich był znienawidzony. Tito ponosi odpowiedzialność za śmierć wielu ludzi i represje wobec swoich przeciwników politycznych. Co oczywiste, chcąc utrzymać władzę nad całą Jugosławią, musiał interesować się również Słowenią, choć nie żywił raczej żadnych osobistych uczuć do tego kraju. Sami Słoweńcy mają różne opinie na jego temat, przy czym większość uważa, że odegrał on istotną rolę w utrzymaniu jedności federacji, co wciąż leżało wtedy w ich interesie. Po II wojnie światowej, tak jak w 1918 roku, Słowenia ponownie zdecydowała się związać swoją przyszłość ze Słowiańską Federacją. Powojenna Jugosławia była doprawdy wyjątkowym tworem. W jej skład wchodziło 6 republik: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja, Macedonia, Serbia i Słowenia. Ponadto w ramach Serbii wydzielono 2 autonomiczne regiony: Kosowo i Wojwodinę. Dzięki charyzmatycznemu liderowi Jugosławia umiejętnie lawirowała pomiędzy wschodem a zachodem, doskonale odnajdując się w relacjach z jednymi i drugimi. Tito cieszył się sporym szacunkiem po obu stronach żelaznej kurtyny. W rezultacie, zaraz po wojnie, mógł przyjąć zarówno wsparcie Zachodu, jak i cieszyć się pomocą Moskwy. Jedni i drudzy zabiegali o obecność Jugosławii w swoich strukturach. Belgrad był otwarty na propozycje i pieniądze, ale koniec końców pozostał niezależny. Tej dobrej pascy nie zepsuł nawet 1948 rok, w którym doszło do rozłamu pomiędzy Tito a Stalinem. Relacje z blokiem wschodnim zostały wtedy zachwiane, ale wróciły na dawne tory 5 lat później, po śmierci tego drugiego. Ten polityczny pragmatyzm miał swoje odbicie również w gospodarce. Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, wbrew oficjalnej nazwie, miała względnie sporo cech gospodarki rynkowej, a już na pewno w porównaniu z państwami bloku wschodniego. Pozwalało to na poważniejsze relacje ekonomiczne z Zachodem. Z drugiej strony, na wschodzie, w tym m.in. w Polsce, Jugosławia jawiła się jako ten swój, ale bogatszy i atrakcyjniejszy. W latach 50. i 60. Jugosławia osiągnęła znaczny rozwój gospodarczy, który był szczególnie widoczny w dużych miastach, takich jak Belgrad czy Zagrzeb. Polityka całej federacji miała niebagatelny wpływ na Słowenię. Przede wszystkim to właśnie wtedy otrzymała ona swoje dzisiejsze granice. Ponadto okres istnienia SFRJ to szybka industrializacja i rozwój tych ziem. To również tutaj pojawiły się pierwsze w Jugosławii nurty zmierzające do liberalizacji życia społecznego. Jako ciekawostkę dodam, że Tito zmarł w 1980 roku w słoweńskiej stolicy Lublanie. Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii przetrwała do początku lat 90.
Jednym z pierwszych wydarzeń prowadzących do jej ostatecznego upadku była tak zwana Słoweńska Wiosna. W praktyce te wydarzenia to nic innego jak dążenie Słowenii do niepodległości. Słoweńcy domagali się m.in. poszerzenia swojej autonomii, przeprowadzenia wielopartyjnych wyborów czy ogólnej liberalizacji życia publicznego i ekonomicznego. To wszystko zmaterializowało się 25 czerwca 1991 roku, kiedy to Zgromadzenie Narodowe oficjalnie ogłosiło niepodległość. Tej deklaracji nie uznała Jugosławia i już dzień później wojska Jugosłowiańskiej Armii Ludowej rozpoczęły działania przeciwko Słoweńcom. Działania zbrojne tego okresu przeszły do historii jako wojna 10-dniowa. Był to konflikt, który wybuchł w Słowenii zaraz po ogłoszeniu przez nią niepodległości. Walki trwały od 27 czerwca do 7 lipca 1991 roku. Co ciekawe, był to pierwszy konflikt zbrojny w Europie po zakończeniu zimnej wojny. Rozkazy Belgradu były jasne: stłumić powstanie i zneutralizować Słoweńców. Problem w tym, że wojska federalne nie wykazywały chęci, aby strzelać do powstańców. Żołnierze nie chcieli prowadzić bratobójczych walk i to właśnie ten czynnik okazał się decydujący. Mieli przewagę w sprzęcie i liczebności wojsk, jednak skrajna dezorganizacja i niskie morale zadecydowały o fiasku operacji. Ponadto słoweńskie oddziały wykazały się zadziwiającą organizacją i determinacją w obronie niepodległości. Po obu stronach zginęło w sumie około 20 osób, a konflikt zakończył się rozejmem, który skutkował uznaniem przez Belgrad niepodległości republiki. Jako anegdotę warto dodać, że kiedy walki wciąż trwały, na przejściach granicznych z Włochami i Austrią Słoweńcy zupełnie swobodnie zdejmowali jugosłowiańskie flagi, w ich miejsce wieszając słoweńskie, i witali przyjezdnych w nowym, choć formalnie jeszcze nieistniejącym państwie. Szybko i zręcznie opuścili federację, dzięki czemu ominął ich okres jej burzliwego i krwawego rozpadu. Sprawę ułatwił fakt niemal całkowitej jednolitości etnicznej młodego państwa. Wyraźna słoweńska odrębność była właściwie nie do podważenia. Słoweńcy chcieli na zachód. Dlaczego? Bo mogli i mieli ku temu warunki. Lata sąsiedztwa z bogatymi zachodnimi państwami, takimi jak Włochy czy Austria, spowodowały, że ich mentalność była zupełnie inna niż na przykład Serbów czy Macedończyków. Z Lublany znacznie chętniej spoglądano na Rzym i Wiedeń niż Belgrad i Moskwę. Co ważne, uzyskująca niepodległość Słowenia była względnie dobrze prosperującą gospodarką z silnymi związkami rynkowymi z Zachodem. Co jeszcze ważniejsze, to nie było też tak, że oni na ten zachód szli w dziurawych butach i z pustymi kieszeniami. Już na starcie mieli niemalże partnerską pozycję. Jugosławia była jednym z najbogatszych państw socjalistycznych, a Słowenia najbogatszą z jej republik. Słoweńcy odpowiadali za 20% PKB i 30% eksportu całej federacji, stanowiąc niespełna 10% jej mieszkańców. W tej sytuacji naturalną koleją rzeczy było dążenie w kierunku członkostwa w zachodnich strukturach. Podobnie jak wiele państw byłego bloku wschodniego, Słowenia szybko rozpoczęła starania o akcesję do NATO i Unii Europejskiej. Oba te cele zrealizowano w 2004 roku. Zaledwie 3 lata później rodzimego talara zamieniono na euro. Tym samym było to pierwsze postkomunistyczne państwo, które dołączyło do tej unii walutowej. Aktualnie Słowenia graniczy z Austrią, Węgrami, Chorwacją i Włochami. Warto wspomnieć, że to państwo ma dobre relacje z krajami regionu i jest zaangażowane w proces pokojowy na Bałkanach. Co ciekawe, sami Słoweńcy raczej nie lubią, kiedy ich kraj określa się mianem bałkańskiego. I chyba mają w tym sporo racji, bo tylko część ich terytorium znajduje się na tym półwyspie. Kulturowo czują się bliżsi Włochom i Austriakom. Mówiąc o gospodarce, warto zaznaczyć, że dysproporcje ekonomiczne pomiędzy republikami związkowymi były jedną z głównych przyczyn rozpadu federacji. Co oczywiste, Słowenia, jako najbogatsza część Jugosławii, pierwsza podjęła decyzję o opuszczeniu jej struktur. Możemy dostrzec pewne podobieństwa między Słowenią a Polską. Słoweńcy, podobnie jak Polacy, jako pierwsi rozpoczęli drogę wyłamywania się ze swojego bloku politycznego. Nas nowa rzeczywistość połączyła głównie z bogatymi Niemcami, a Słoweńców z równie zamożnymi Włochami i Austriakami. Zarówno oni, jak i my skorzystaliśmy na bogatym sąsiedztwie. Nam było łatwiej niż na przykład Litwinom czy Białorusinom, a Słoweńcom niż Bośniakom czy Serbom. Polacy często z uznaniem patrzą na słoweńską gospodarkę. W oczy rzuca się, że ten niewielki naród, tak podobny do naszego, żyje na zauważalnie wyższym poziomie.
W zależności od tego, które statystyki ekonomiczne poddamy analizie, zwykle wyjdzie nam, że Słoweńcy są o 15, 20, może nawet 25% bogatsi niż my. Rzecz jasna w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Do tego jako turyści często zwracamy uwagę, że ten kraj jest po prostu zadbany i ładny. To wszystko prawda, ale nie powinniśmy czuć się przez to państwo zawstydzeni. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że Słowenia nie wyróżniła się niczym szczególnym. Nie zaprezentowała dynamicznego rozwoju rodem z azjatyckich tygrysów. Nie była krajem zapadłym, który diametralnie się zmienił. Po prostu, teraz są od nas trochę bogatsi. Dekadę temu też byli od nas trochę bogatsi i na przełomie lat 80. i 90. również byli od nas bogatsi. Co więcej, te 30 lat temu różnica była naprawdę spora. Słoweński produkt krajowy brutto na osobę był wtedy aż 2 razy wyższy od polskiego. Tak więc w tym konkretnym zestawieniu nie mamy powodów do wstydu, bo to my nadrobiliśmy zapóźnienie. Gospodarka nie została urynkowiona w takim stopniu jak nasza. Słoweńcy również zostali dotknięci trudnościami związanymi z bankrutującym socjalizmem, jednak uznali, że nie potrzebują radykalnych reform, bo radzą sobie względnie dobrze. Powody do refleksji pojawiły się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, kiedy zostali uderzeni przez kryzys finansowy. Winne okazały się słabo zarządzane państwowe banki oraz ich relacje z państwowymi przedsiębiorstwami. Nie bez znaczenia było również upolitycznienie firm kontrolowanych przez rząd. W następstwie problemów druga dekada tego stulecia przyniosła dużo bardziej proprywatyzacyjne tendencje i działania. Mimo wszystko, ta gospodarka wciąż cechuje się sporym udziałem państwa w rynku i, co dla wielu zaskakujące, opodatkowaniem wyższym niż w Polsce. Rząd rokrocznie ściąga z rynku około 50% produktu krajowego brutto. Jak widać, i w tym aspekcie blisko im do Włochów i Austriaków. Mały rynek wewnętrzny w naturalny sposób wymaga od Słoweńców proeksportowego podejścia. Dominuje tu przemysł motoryzacyjny i elektromaszynowy. W kraju produkuje się samochody i akcesoria samochodowe takie jak opony, silniki, płyny oraz elektronikę. Istotną rolę odgrywa przemysł lekki, precyzyjny i farmaceutyczny, a także szeroko pojęta produkcja dóbr konsumpcyjnych, takich jak sprzęt AGD i RTV. Na mniejszą skalę funkcjonują tu branże chemiczna i lotnicza. Najbardziej znane Polakom słoweńskie firmy to producent AGD, Gorenie i przedsiębiorstwo farmaceutyczne o osobliwie brzmiącej nazwie Krka. W rolnictwie, oprócz standardowych upraw i hodowli, Słoweńcy wyróżniają się produkcją win i miodów. Nie bez znaczenia jest również sektor turystyczny. Nie powinno to dziwić, ponieważ to bez wątpienia piękny i, co ważne, niezwykle zadbany kraj. Społeczeństwo przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony środowiska. Naturę znajdziemy nawet w godle państwa, które przedstawia m.in. alpejski szczyt Triglav. W kraju popularne jest powiedzenie, że każdy szanujący się Słoweniec powinien przynajmniej raz w życiu go zdobyć. Koper. Bardzo ważne miasto dla tej gospodarki. Słoweńskie okno na świat. Jedyny port w tym państwie. Pewnie gdyby historia potoczyła się trochę inaczej, to teraz nagrywałbym tę scenę w pobliskim Trieście, bo to właśnie Triest od zawsze był najważniejszym portem w regionie. Tyle, że ostatecznie znalazł się we Włoszech. Pod koniec XIX wieku, a więc jeszcze w czasach austro-węgierskich, Triest był de facto największym słoweńskim miastem. Mieszkało tam więcej Słoweńców niż nawet w Lublanie. I chociaż było to miasto wielonarodowe, to znajdowało się na ziemiach etnicznie słoweńskich. Tyle, że wielka polityka sprawiła, że to miasto utraciło swój słoweński charakter i rolę Triestu przejął właśnie Koper. Po upadku Austro-Węgier Triest znalazł się pod panowaniem Włochów, którzy miejscową ludność słoweńską poddali masowej i intensywnej italianizacji. W 1945 roku miasto na krótko znalazło się pod kontrolą jugosłowiańskich partyzantów, ale jeszcze w tym samym roku trafiło pod jurysdykcję wojsk angloamerykańskich. Ostatecznie w połowie lat 50. podzielono ten obszar pomiędzy Włochy a Jugosławię. Triest przypadł Italii, a obszar na południe od miasta został przekazany SFRJ. Pokłosiem tej sytuacji była decyzja jugosłowiańskiego kierownictwa o intensywnym rozwoju portu w mieście Koper, które miało zastąpić utracony Triest. Po rozpadzie federacji ta decyzja okazała się dla Słoweńców błogosławieństwem. Po Jugosławii odziedziczyli 40-kilometrowy pas wybrzeża nad Adriatykiem wraz z już rozwiniętym miastem portowym, co było przecież kluczowe dla młodej gospodarki nastawiającej się na eksport. Słowenia bywa określana jako Europa w miniaturze. To naprawdę zadziwiające, że państwo wielkości jednego polskiego województwa
i mające zaledwie nieco ponad 2 miliony mieszkańców, jest w stanie zmieścić w sobie taką różnorodność. 3 największe miasta, czyli Lublana, Maribor i Koper, idealnie ilustrują te różnice. Lublana, mimo że jest małą stolicą, liczącą niespełna 300 000 mieszkańców, potrafi zaskoczyć swoim wielkomiejskim, oryginalnym charakterem. Maribor wygląda niczym austriackie miasto. Koper natomiast to żyjący port morski, przesiąknięty adriatyckim klimatem. Stulecia obcych wpływów nigdy nie wyparły stąd słowiańskości, co może odzwierciedlać m.in. flaga państwa. Kolory biały, niebieski i czerwony to przecież barwy charakterystyczne dla krajów słowiańskich. Spotkamy je na flagach Chorwacji, Serbii, Czech, Słowacji czy Rosji. I co ważne, na samej symbolice się nie kończy, bo te słowiańskie tradycje wciąż są tu żywe za sprawą tańca, muzyki czy rękodzieła. Jak już wcześniej wspomniałem, Słoweńcy są katolikami, jednak wiarę deklaruje raptem połowa społeczeństwa. Wynika to z wielu czynników, a sam proces sekularyzacji rozpoczął się już w XIX wieku, kiedy rodziła się słoweńska świadomość narodowa, która nie była bezpośrednio związana z Kościołem. Proces trwał również w czasach SFRJ, która oficjalnie była państwem laickim. Demografia państwa jest dość homogeniczna, ponieważ niespełna 90% mieszkańców stanowią etniczni Słoweńcy. Pozostała część to m.in. Chorwaci, Serbowie czy Bośniacy, zamieszkujący głównie regiony przygraniczne. Co wręcz szokujące, język słoweński ma aż kilkadziesiąt dialektów. I może się zdarzyć, że Słoweniec będzie miał problem, żeby dogadać się z innym Słoweńcem, co wymusi na obu przejście na słoweński standardowy. Swoistym paradoksem jest, że tak oryginalny kraj ciągle nie może zająć stałego miejsca w świadomości Europejczyków, nie wspominając już o mieszkańcach innych kontynentów. Zdarzało się, że Słowenia była mylona ze Słowacją i to nawet przez poważnych polityków, którzy spotykali się z przedstawicielami tych państw. Z kolei turyści często pojawiają się tu niejako z poczucia obowiązku, bo akurat zwiedzają ten region Europy, a przecież głupio tak pominąć państwo, przez które się przejeżdża. I dopiero na miejscu zdają sobie sprawę, że Słowenia potrafi być imponująca. No cóż, Słoweńcom życzę wszelkiej pomyślności w dalszym rozwoju. Ale jako najbogatszych Słowian widziałbym jednak kogoś innego. Zobaczymy za kolejne 3 dekady. A może nawet szybciej. Drodzy widzowie, dzisiaj mam dla Was same dobre wiadomości. Po pierwsze, tym odcinkiem, a więc filmem ze Słowenii, kończymy emisję tak zwanego pandemicznego sezonu programu Ten Świat Jest Nasz. Ja wiem, że to wszystko było niesamowicie rozciągnięte w czasie, no ale wszyscy wiemy, jak wyglądała sytuacja na świecie i jak trudno było przez te 2 czy 3 lata podróżować. I druga wiadomość, która niejako łączy się z tą pierwszą, to co najgorsze już za nami i zdjęcia do całego kolejnego sezonu zostały już zrealizowane. Już teraz mogę zdradzić, że zaprezentuję Anglię i będą to 2 odcinki, Irlandię, w tym Irlandię Północną, i to również będą 2 odcinki, oraz, uwaga, uwaga, Kambodżę, także 2 odcinki. Mam nadzieję, że zdążymy z emisją wszystkich 6 filmów jeszcze w tym roku. I trzecia, dla mnie chyba najważniejsza wiadomość, bardzo dziękuję Wam za zaufanie i za wykupienie całego pierwszego nakładu mojej debiutanckiej książki podróżniczej Opowieści chińskie. Drugi nakład jest już dostępny w sprzedaży. Ponadto założyłem własne wydawnictwo książkowe i wydałem 2 pierwsze książki o tematyce gospodarczo-biznesowej dla dzieci. Mikołaj i 2 światy, która opowiada o systemach gospodarczych kapitalistycznym i socjalistycznym, oraz Mikołaj i magia biznesu, która opowiada o zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Serdecznie polecam, link w opisie filmu. Ponadto tradycyjnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do podawania odcinków programu Ten Świat Jest Nasz dalej oraz do śledzenia mojej osoby w pozostałych mediach społecznościowych. Ostatnio moje profile bardzo dynamicznie rosną, głównie za sprawą tzw. rolek, więc będę wdzięczny za pomoc w dalszym rozpowszechnianiu Ten Świat Jest Nasz. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym sezonie, w kolejnym kraju, w Anglii. Do zobaczenia.